Witajcie. Często pytacie mnie, jak wygląda sprawa wizy do Indonezji, czyli na Bali, bo to zapewne Was najbardziej interesuje, ale to samo. Więc postanowiłam nagrać dłuższe wideo na ten temat. Taką pierwszą podstawową wizą na Bali jest wiza on arrival, czyli taka, którą możecie otrzymać bezpośrednio na lotnisku, płacąc $35 albo 500 tysięcy rupii, to wychodzi jakieś 140 zł i taką wizę otrzymujecie na 30 dni i możecie ją raz przedłużyć, ale przy takim zastrzeżeniu, że tylko raz. Nie ma możliwości, żeby przedłużyć ją ponownie, czyli maksymalnie 60 dni możecie wtedy pozostawać w Indonezji. I przy przedłużaniu możecie to zrobić samodzielnie, ale jest to proces podobno dosyć skomplikowany i 3 razy trzeba jechać tam do biura emigracyjnego, żeby to załatwić, więc lepiej zapłacić troszeczkę więcej i skorzystać z agencji. Jeśli będziecie korzystać z pomocy agencji w takim trybie normalnym, czyli około 14 dni roboczych, to zapłacicie mniej więcej 850 tysięcy rupii, oczywiście w zależności od agencji. To jest około 230 zł. Może być drożej, tym bardziej jeśli będziecie chcieli szybciej, to może być nawet około 300 zł. I warto brać to pod uwagę, żeby sobie to odpowiednio policzyć, ponieważ każdy dzień pozostawania tutaj bez wizy, czyli każdy dzień spóźnienia, to jest 300 zł kary, więc totalnie się nie opłaca. No i przy takim przedłużeniu będziecie musieli pojechać do biura emigracyjnego, złożyć odciski palców i podpis, więc też warto brać to pod uwagę przy planowaniu podróży, żeby być w miarę blisko takiego biura. Takie biura emigracyjne są chyba 3 na Bali, 2 na południu i 1 na północy. Ale drogi na Bali są takie, że tu podróżuje się dosyć powoli, a takie wezwanie, to znaczy mniej więcej oni Wam to wyliczą, którego dnia się można spodziewać, ale ostateczne potwierdzenie, którego dnia i w jakich godzinach możecie dostać dzień wcześniej, także warto naprawdę mieć to na uwadze przy planowaniu podróży. No i to wyliczenie tego terminu to też jest istotne, ponieważ przy tej ilości świąt, która tutaj jest, to tak naprawdę ciężko przewidzieć. Także lepiej wcześniej złożyć to przedłużenie niż za późno. Kolejną możliwością, taką, z której ja w tej chwili korzystam, jest taka wiza turystyczno-socjalna, do której już niezbędna jest agencja, bo ona wtedy staje się podmiotem, który daje Wam zaproszenie do tego, żeby być tutaj dłużej. Ale nie jest to skomplikowane, tych agencji jest tutaj mnóstwo, to jest całkiem dobry biznes, więc tylko kwestia sobie wybrania takiej, która ma jakąś renomę, no i też odpowiednią cenę, bo te ceny mogą się bardzo różnić. Najmniej jak udało mi się znaleźć, to jest 700 zł, 700-800 w miarę takiej renomowanej agencji na 60 dni. I każde takie przedłużenie jest w tej samej cenie, chociaż w tych agencjach też bywa różnie. Czasami ta pierwsza jest droższa, później są tańsze, no ale powiedzmy, że takie minimum to jest 700 zł, jakie trzeba zapłacić. Pierwsza taka wiza to jest e-wiza i załatwiacie ją sobie bez problemu z Polski, dostajecie tylko potwierdzenie mailem. Kolejne przedłużenia już tutaj załatwiacie na miejscu, składając paszport i wtedy dostajecie już pieczątkę w paszporcie, że ta wiza zostaje przedłużona. I dlatego też warto jest wybrać taką agencję, która będzie miała swoje biuro blisko miejsca, w którym planujecie przebywać, albo taką, która będzie miała usługę, żeby przyjechać po Wasz paszport i wtedy nie będzie to dla Was miało znaczenia, gdzie ona jest. A jeśli jest daleko, no to jeśli musicie już paszport złożyć bezpośrednio, no to są też to dodatkowe koszty przejazdu i później odbioru paszportu.
W przypadku tej wizy również trzeba jechać do biura emigracyjnego, złożyć odciski palców i to jest wtedy przy pierwszym przedłużeniu, tylko raz na te pół roku. Więc również wtedy też dobrze sobie zaplanować, żeby być w miarę gdzieś blisko, żeby do tego biura emigracyjnego dotrzeć, no bo tak jak mówiłam wcześniej, o terminie dokładnym dowiadujecie się praktycznie dzień wcześniej. Sama wizyta jest bardzo przyjemna, bezproblemowa, urzędnicy są uśmiechnięci, w biurze migracyjnym nawet jest darmowa kawa, herbata, jakieś przekąski, wszystko jest bardzo dobrze zorganizowane, dostajecie numerek, czekacie na swoją kolej, szybko i miło, bez problemu. C256. Please go to photo room 3. A jeśli chodzi o jeszcze dłuższe pozostawanie w Indonezji, to ja jeszcze się załapałam na taką post-covidową możliwość, że można było aplikować o kolejną taką półroczną wizę, nie wyjeżdżając z Indonezji, tylko robiąc to tutaj onshore. No ale niestety od czerwca 2023 taka możliwość została już usunięta, także w tej chwili po tym pół roku trzeba już wyjechać. No i wtedy można aplikować oczywiście o kolejną taką wizę, ale poza granicami Indonezji. Także mi się jeszcze udało i dzięki temu mogę spędzić tutaj rok, ale po roku już również ja będę musiała wyjechać przynajmniej na jakiś czas. No i w końcu dla tych, którzy decydują się, żeby tutaj zamieszkać na Bali przynajmniej na jakiś czas, jest jeszcze opcja wizy KITAS. Zazwyczaj jest to związane z założeniem firmy na Bali i to się również załatwia przez takie agencje, one w tym pomagają, upraszczają, więc jest to tylko kwestia zapłacenia. No ale to wymaga już decyzji i od razu inwestycji z góry. Mniej więcej to też wychodzą takie kwoty 300-400 zł miesięcznie, no ale trzeba zapłacić z góry za rok, 2 lata. Ale wtedy ma się również pozwolenie na pracę, pozwolenie na płacenie podatków, tutaj na konto bankowe, no ale to dla tych, którzy już decydują się tutaj naprawdę zostać na dłużej. Jeśli będziecie chcieli, to chętnie podzielę się z Wami linkami do agencji, z których ja korzystałam, które są już sprawdzone. Też jest tak naprawdę ich bardzo dużo, także nie jest to skomplikowane. Jedyne co dobrze, żebyście jeszcze wiedzieli, że przedłużając wizę trzymacie się potem cały czas tej samej agencji, więc warto sprawdzić, gdzie mają swoje biura, tak żeby łatwiej było potem złożyć paszport, bo te kolejne już nie są online, tylko trzeba złożyć paszport. Albo żeby miały taką usługę, że będą przyjeżdżać po wasz paszport w tej samej cenie. No, warto wziąć to pod uwagę, ale tak jak mówię, jak chcecie, to chętnie Wam polecę te, z których ja korzystałam.